Serdecznie zapraszam do trzeciego odcinka playlisty Wiatr z Zachodu pod tytułem Kłamstwo. W poprzednim odcinku Wtajemniczeni opowiedziałem o bogatej i wpływowej grupie ludzi promujących hasła komunizmu. W tym odcinku wyjaśnię, w jaki sposób komuniści uzasadniają swoją ideologię. Liderzy organizacji kryminalnej, jaką jest mafia Cosa Nostra, nie byli wykształceni. Pomimo tego byli bezlitosnymi geniuszami zbrodni i stworzony przez nich mafijny interes rozkwitał bez większych przeszkód. W przypadku liderów komunistycznych mamy do czynienia z osobami z bogatych rodzin o amoralnych osobowościach. Wtajemniczeni otrzymali wykształcenie w najlepszych podstawowych szkołach, potem Harvard, Yale czy inna renomowana uczelnia. Owe instytucje edukacyjne nauczyły ich przede wszystkim historii, ekonomii, psychologii, socjologii i nauk politycznych. Czy takie osoby z zasobem potężnej wiedzy, szczególnie w dziedzinach psychologii i socjologii, z nieograniczonymi środkami, zajmowałyby się jak gangsterzy, sprzedawaniem marihuany dla studentów, prowadzeniem domów prostytucji czy dokonywaniem zabójstw na zlecenie? Jeżeli ktoś posiądzie odpowiednio wysoki poziom wykształcenia i chce prawdziwej władzy, to bez wątpienia będzie próbował wejść do biznesu rządowego, zapewniającego bezkarność oraz nieograniczone możliwości okradania obywateli. Aparat władzy to miejsce, gdzie spotkamy największych łajdaków w dziejach narodów. I właśnie tam ukrywają się komuniści czy socjaliści, działający w białych, niesplamionych krwią rękawiczkach. Tam, gdzie istnieje prawdziwa władza, tam również znajdują się prawdziwe pieniądze. Gary Allen mówi o spisku wtajemniczonych, podając przykłady Grecji i starożytnego Rzymu. Spiski o przejmowaniu władzy rządowej są tak stare jak same rządy. Pisarz podkreśla, przykładów można mnożyć, ale nam nie wolno myśleć, że współcześnie istnieją ludzie wykonujący takie plany w celu osiągnięcia władzy politycznej. 32. prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin Delano Roosevelt, uwikłany jak wielu innych jego poprzedników i następników w związki z komunistami, powiedział: w polityce nic nie dzieje się przez przypadek. Jeżeli tak się zdarza, to możesz być pewny, że było to w ten sposób zaplanowane. Jak wszystkie wrogie ludzkości ideologie, komunizm posiada swoją broń. Największą bronią komunizmu jest kłamstwo. Pisze o tym Gary Allen. W rzeczywistości komunizm jest tyranią, zaplanowaną przez ludzi dążących do władzy, dla których najbardziej efektywną bronią jest wielkie kłamstwo. Jeżeli ktoś zbierze wszystkie kłamstwa komunizmu i podda je destylacji, to odkryje dwa główne kłamstwa, od których pochodzą wszystkie inne. Oto największe kłamstwa komunizmu. Kłamstwo pierwsze. Komunizm jest nieunikniony. Kłamstwo drugie. Komunizm jest ruchem uciśnionych mas, powstających przeciwko eksploatującym je szefom. Okazuje się, że kłamstwo pierwsze, czyli rzekoma nieuniknioność komunizmu, jest starą, znaną od dawna sztuczką wojenną. Około roku 500 przed naszą erą chiński filozof sztuki wojennej Sun Tzu oświadczył: największą doskonałością w sztuce wojennej są kłamstwa, w celu zniszczenia woli Twoich wrogów do stawiania oporu przed spodziewanymi działaniami wojennymi. Współcześnie kłamstwa polityków nazywamy wojną lub bronią psychologiczną. W pokerze kłamstwo nazywa się blefem,
ale jego zasada i znaczenie jest taka sama. Podsumujmy informacje o wtajemniczonych wnioskami. Wniosek pierwszy. Komunizm jest tyranią, zaplanowaną przez ludzi dążących do władzy, dla których najbardziej efektywną bronią jest wielkie kłamstwo. Wniosek drugi. Największe kłamstwo komunistów to komunizm jest nieunikniony oraz komunizm jest ruchem uciśnionych mas powstających przeciwko eksploatującym je szefom. Wniosek trzeci. Kłamstwo, że komunizm jest nieunikniony, jest znaną sztuczką gry wojennej. Serdecznie zapraszam do internetowej księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, która została założona 1 stycznia 2026 roku. Aby wejść do księgarni, wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać jedno słowo zamazaneobrazy.pl. Książki oferowane w księgarni autorskiej Zamazane Obrazy nie są dostępne w żadnej innej internetowej księgarni w Polsce, zachowując swoją autentyczność i unikalność. Zapraszam do księgarni i zakupów. Pozdrawiam, autor. Na tym zakończę odcinek 3, w którym opowiedziałem o najważniejszej broni wtajemniczonych. Serdecznie zapraszam do odcinka 4 pod tytułem Borgowie.